To jest ten dzień, w którym odebrałem Wiedźmina 3 na winylu. Myślę, że jako jedna z niewielu osób w Polsce mam go przed sobą. Tak wygląda z przodu, tak wygląda z tyłu, a jak wygląda w środku? Zobaczmy. Ale to jest Wiedźmin. Nie mogę tego tak zrobić po prostu, jak wszystkich innych płyt. Wszystko gotowe. Jest ze mną Geralt, a nawet dwóch. Mam nadzieję, że będą mnie chronili przed tymi potworami, które znajdą się w środku. Myślę, że mogę powiedzieć to już oficjalnie, że przystępuję do unboxingu ścieżki dźwiękowej z Wiedźmina 3 na dwupłytowym winylu. W sumie z jednej strony mógłbym tego nie odpakowywać i zachować to jako przedmiot kolekcjonerski, ale myślę, że nie taka jest tego rola. Ponownie zobaczycie jako pierwsi, co jest w środku. Nie będę patrzył. Wygląda to dosyć interesująco, nie ma żadnych napisów, jest po prostu piękny art. Tutaj na dole jest oczywiście główny bohater gry. Tył prezentuje się następująco, może też pokażę. Tutaj jest pierwsza strona, którą widać po otwarciu tej edycji. Są tutaj podziękowania od twórców muzyki, od Marcina Przybyłowicza i od Mikołaja Stroińskiego. Nie wiem, czy się tak czyta, mam nadzieję, że nie pomyliłem. Oczywiście wszystkie napisy są w języku angielskim, również tytuły piosenek, tylko nazwiska są polskie. Jest to edycja kierowana właściwie na cały świat, jedna. Można było ją zamówić tylko ze Stanów oraz w Europie były to bodajże Niemcy. Z tym, że w tym niemieckim sklepie, w którym znalazłem płytę, była tylko płyta w wersji Game of the Year Edition, gdzie były 3 płyty, były wersje z podpisami i bez. Niestety rozeszły się tak szybko, że nie zdążyłem ich zamówić, także musiałem się zadowolić powiedzmy tym zwykłym wydaniem, które i tak jest bardzo fajne i ma na pewno dużą wartość kolekcjonerską. Dobra, myślę, że czas zobaczyć, jak wyglądają płyty, bo nie są one w zwykłym kolorze, także szczególnie warto na to zwrócić uwagę. Label jest dosyć prosty, jest rozpiska, który to jest dysk, która to jest strona. Powtarza się motyw z okładki. Dobra, to odkładam na razie. Druga płyta wygląda bardzo podobnie, jest trochę inny label. Jest dosyć gruby grzbiet, także na pewno się będzie wyróżniał na półce. Czas zobaczyć, jak wyglądają płyty, bo na zdjęciach to oczywiście jest jedno, a na żywo to jest już drugie. Ostrożnie, no niestety są papierowe koperty, więc się będzie pewnie elektryzować, jak nie powiem co. Wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Nie wiem, czy jak to będzie dobrze ująć. No jest klimat. Zaraz ją na pewno odtworzę. Myślę, że pasuje wszystko do siebie. Obie płyty są już odpowiednio zabezpieczone. Niestety na okładkę nie mam takiej dużej folii, więc na razie wsadzę ją w taką zwykłą podwójną. Wyszło za płytę około 255 zł. 250. To jest na pewno najdroższa płyta w mojej kolekcji. Nawet Hotline Miami, które zamawiałem w preorderze teraz nie było tak drogie, bo już zapłaciłem. To dosyć spora kwota, no ale pamiętajmy, że jest to Wiedźmin. Oprócz tego, że jest to świetna muzyka w świetnym wydaniu, to jeszcze przedmiot ma niesamowitą wartość kolekcjonerską. Jak sobie przypomnicie, jak szybko się rozeszła kolekcjonerska edycja gry, to raczej nie powinniście się dziwić, że szybko zamówiłem, póki jeszcze można było. A sam jestem ciekawy, dlaczego tylko tak naprawdę jeden sklep miał dostępną tą płytę, nie liczę tych edycji, które były bardzo mocno limitowane. Ponieważ to tak globalna marka, że nie wierzę w to, że ta płyta się nie pojawi jeszcze w innych sklepach. Obstawiam kilka opcji, w tym na przykład czasową wyłączność innego sklepu, tak samo jak często to bywa w przypadku różnych gier i różnych platform. Jeśli zobaczę go gdzieś w polskim sklepie za 150 zł, to będę się cieszył, że mam pierwsze wydanie. Dobra, dość patrzenia na mnie, czas pokazać wam płyty. Płyty prezentują się naprawdę fantastycznie. Mój gramofon jest w podobnych odcieniach, więc razem tworzy to naprawdę ładną kompozycję.
kolor ewidentnie był inspirowany brodą Geralta, więc możemy tutaj mówić o 100% wiedźmińskiej edycji. Kolor to jest jedno, ale najważniejsze jest to, co jest w rowkach płyty, a jest tutaj 35 utworów na 2 płytach. Jest to więcej niż w przypadku ścieżki dźwiękowej dołączanej do gry. Dodatkowo są tutaj 4 utwory, które nie były wcześniej nigdzie wydawane w edycji elektronicznej lub na nośnikach. Były one tylko dostępne dla osób, które zamówiły grę przedpremierową. Oczywiście można ich posłuchać w internecie, ale jest to kolejny aspekt, który dodaje wartości właśnie tej edycji. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.